I stand for science. I believe that in scientific truth. I think that there is an objective reality which it's the business of science to explain. I think that science is wonderful, and I see religion as an obstacle to scientific understanding. Wobec postępującego klerykalizmu prawa i praktyki życia codziennego, wykluczającej z życia ateistów, szukaliśmy dróg do tego, żeby zamanifestować naszą obecność i żeby potwierdzić prawa ateistów do pełnego obywatelstwa, prawa ateistów do bycia w tym społeczeństwie. I jednym z takich pomysłów były Dni Ateizmu, które organizowane są przez ateistów co roku na wiosnę, żeby upamiętnić śmierć Kazimierza Łyszczyńskiego, a także żeby potwierdzić nasze prawo do wolności sumienia w dniu dzisiejszym, prawa ateistów, które są łamane na każdym kroku. I've long wished to visit Poland. I've never been to Poland before, and I'm aware that Poland is dominated by the Roman Catholic Church. And I think for that reason, it's always been a matter of almost obligation to come to Poland and to talk about atheism, about free thought, about secularism, about freedom of state from church. Oficjalnie otwieram Dni Ateizmu 2023. Nazwa naszej konferencji Nauka nieurojenia jest właśnie oczywistym nawiązaniem do bestsellera, megasellera, książki, która wszystkie rekordy bije i pobiła, jeśli chodzi o książki ateistyczne, ale i nie tylko, czyli Bóg urojony w tłumaczeniu na polski Richarda Dawkinsa. I cała nasza konferencja, cała jej konstrukcja właściwie jest na tym zbudowana, na pewnej dychotomii nauki i religii. My, mówię tu o fundacji, o ateistach z naszej fundacji, nie bardzo widzimy sposób na ich połączenie. Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego powstała właśnie w takim celu, żeby promować światopogląd oparty na wiedzy naukowej, na racjonalnym myśleniu i na świeckiej etyce. Mam nadzieję, że właśnie na tej konferencji zobaczymy więcej, usłyszymy więcej na temat tego, jak to było, czy to Stworzyciel stworzył ewolucję. Otóż mówiąc popularnie o teorii ewolucji, często mówimy o teorii Darwina. Darwin, jak wszyscy wiedzą, żył i tworzył w wieku XIX. Czy oznacza to, że współcześni ewolucjoniści zajmują się lekturą prawie 200-letnich książek, nie dodając do nich ani literki? Oczywiście, że nie. To nie nauka w ten sposób działa, to nie nauka zadowala się czytaniem w kółko tych samych książek napisanych stulecia wcześniej. Łączy nas pasja do nauki, do światopoglądu, który nauka tworzy i realizuje, ale przede wszystkim potrzeba ateizmu, potrzeba budzenia świadomości związanej z ateizmem i pracą, która jest tutaj do wykonania. The panel, as the title goes, Science. 'Science, as a source of knowledge versus non-scientific, pseudoscientific, and the conclusion, 'Science, as a source of knowledge versus non-scientific, pseudoscientific, and the conclusion, 'Science, as a source of knowledge versus non-scientific, pseudoscientific, and the conclusion, 'Science, as a source of knowledge versus non-scientific, pseudoscientific,
and parascientific beliefs. Now, that's a very broad topic. Aristotle's concept of truth, based on the assumption that reality exists, that empirical reality exists and is knowable, and that the basic laws of logic allow us to explain it and to formulate adequate description of it. Many people today think that Lebanon is a Muslim country. This is not really true. There's a little bit more Muslims than Christians in Lebanon, and the civil war happened between these two religions, and it lasted for 15 years. It was fueled by religious conflict and resulted in an estimate of 120,000 fatalities. Soil cures cancer and other diseases. And if you see what people do with this soil, you will believe. Start with education. The problem, I think, with trust in science is that people finish school without the vaguest idea what science is. And I was never exposed to other ideas. The science must be attractive. What to do with that? We should learn again, children and people and audience and public. Few geniuses, we have quite a few idiots. Everyone else is in between. Science is received. Fundamentally, it seems like this is a worldview that has completely run out of steam and has nothing to offer science. Dan jest na dodatek autorem wielu książek o tematyce ateistycznej, na przykład Tracąc wiarę w wiarę. Przede wszystkim Dan jest muzykiem, kompozytorem. I learned to play the piano in church, but now I play mostly jazz piano. And with jazz piano, you don't know what's going to come next. You just sort of make it up as you go. John Lennon's Imagine, for example. Well, I am so impressed with the Kazimierz Wyszynski, did I say that right? With the Kazimierz Wyszynski Foundation, the atheist, with Nina Sankari, and also with the Freedom from Religion Foundation here in Poland. I'm so impressed with your organization, with the passion behind this conference, with the variety, the diversity of opinions and points of view on so many topics. I have one big disappointment with this conference. There wasn't enough time to hear everyone's views. We had so many things that were packed into this beautiful two-day event, and each one of them would have merited a full hour or more. Fundacja Wolność od Religii powstała prawie 12 lat temu. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy, aby coś w tej naszej polskiej rzeczywistości się zmieniło, żebyśmy mogli coś zrobić. Zaraz za nami powstała Fundacja imienia Łyszczyńskiego, z czego bardzo się cieszymy, bo czym jest nas więcej, tym lepiej. Uczestniczymy w Dniach Ateizmu, ponieważ jest to idealny moment na wymianę własnych doświadczeń, na wymianę spostrzeżeń ciągle zmieniającej się rzeczywistości. I am very encouraged to see at a conference like this so much activism, so much passion, and that gives me, I used to preach about hope, well, you know, eternal hope and eternal life, but now this gives me some real rational, scientific hope that we can make this world a better place. Sometimes when I was sad, I would write Joshua a letter. He never wrote me back, but he would always come right over to play. Let's give thanks where thanks is due. Let's give thanks to science. Tegoroczne Dni Ateizmu są wyjątkowe z co najmniej dwóch powodów. Przede wszystkim gościmy Richarda Dawkinsa, który należy do czołówki najwybitniejszych naukowców świata, ale również najwybitniejszych ateistów. Połączenie tych dwóch aspektów jest tą właśnie pierwszą wyjątkowością.
dzisiejszym panelu zajmiemy się etyką świecką i będziemy ją kontrastować z etyką religijną. The Bible doesn't define morality. It doesn't even use the word morality. There's no moral sense in those laws. In fact, 7 of the 10 commandments have nothing to do with what you and I would consider human to human action. Idziemy, ja cię złożę na ofiarę. To słyszy Izaak w pierwszych dniach. I co ten biedny syn przez te 3 dni, idąc z ojcem, aż do momentu, który znamy z ikonografii wielokrotnie, wyjmuje nóż i chce zabić swego syna. Znam przypadki w Polsce, kiedy siostra zakonna opowiadała dziecku 7-letniemu o piekle i to dziecko 2 tygodnie nie mogło spać. A z drugiej strony rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy są sceptykami czy ateistami i czasami po latach dopiero się przyznają, że mieli coś podobnego, jak odeszli od religii, że mieli koszmary, że się bali. The image of God in the Quran. This is how it goes. Part of the presentation of God in the Quran is Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. It's like he is the merciful, expanded on his throne. That's how you have to view it. Drodzy Państwo, oczywiście jak ktoś bardzo chce nazwać się bioetykiem muzułmańskim czy katolickim, to nie można mu zabronić. Ale nikt nie jest w stanie dopiąć tego, iżby bioetyka akademicka przestała być religijnie neutralna, a jednocześnie przestała być elementem takiej instytucjonalnej i poznawczej infrastruktury liberalnego, wolnego, pluralistycznego świata. Pojęcie praw człowieka nie jest wyłącznie pojęciem legalistycznym. To jest kategoria, która ma głęboką historię w filozofii, w etyce i w prawie pozytywnym. XX wiek był wielkim testem naszej wrażliwości moralnej. Zbrodnie, horror, terror, którego byliśmy świadkami, to był taki gigantyczny dzwon mówiący: słuchajcie, musimy się umówić co do tego, jakie zasady chcemy globalnie respektować. I to nie było się bez walki, nie było się bez trudu. To była trudna, wielowiekowa droga wypracowywania tych standardów. I te standardy dzisiaj obowiązują. Oczywiście one wciąż podlegają negocjacjom. Ich implementacja, operacjonalizacja w konkretne konteksty także wymaga namysłu i refleksji. Uważam, że edukacja, czy poziom edukacji jest znakomitym wyznacznikiem dojrzałości cywilizacji czy społeczeństwa. Jestem założycielem Fundacji Teraz Nauka i współpracuję z Fundacją Kazimierza Łuszczyńskiego od kilku lat. Nie indoktrynuj własnych dzieci. Naucz ich samodzielnego myślenia, naucz ich, jak oceniać dowody i wreszcie naucz ich, jak nie zgadzać się z tobą. Miałem ogromną przyjemność poprowadzenia panelu podczas pierwszego dnia konferencji o edukacji i nieindoktrynacji. Panel ten dotyczył jednego z głównych narzędzi religii, jakim właśnie indoktrynacja jest, bez znaczenia jaka to jest religia, który uzmysławia, jak silnym narzędziem jest właśnie indoktrynacja, jak jest powszechnie stosowana. Szczególnie w tej chwili w Polsce mamy ogromny problem z forsowaniem metod indoktrynacji, nawet przez nasze Ministerstwo Nauki i Edukacji, co jest naprawdę krytycznym momentem do tego, aby podjąć pewien opór. W panelu podjęliśmy właśnie dyskusję na temat tego, czym jest indoktrynacja, jaka powinna być edukacja, jak ją wyzwolić też od indoktrynacji i co możemy w tej chwili zrobić, żeby wyeliminować albo przynajmniej zredukować tę gigantycznie niszczącą siłę indoktrynacji, z którą mamy do czynienia. Przede wszystkim chodzi nam przecież o dobro najmłodszych, o dobro dzieci, bo oni są najbardziej podatni na to, co się dzieje. I was 13. My worldview was very limited. Most of the answers I got, the natural processes happened because Allah wanted, and that we are supposed to dress in a certain way because that is how it works. And anything beyond that was never encouraged to discuss in the classrooms, was never encouraged to discuss on a dinner table at home. Nobody wanted to bring up these topics. Kompletnego braku odpowiedzialności etycznej, prawda?
no jest tylko możliwe do zrozumienia na polu dyskryminacji, które proponuje religia. Indoktrynacja i dyskryminacja wydają się pojęciami, które mają bardzo dużo wspólnego. Moi przodkowie byli transportowani ze wschodniego wybrzeża Afryki na zachodnie, na wyspę Gorę, przez ludzi, którzy chodzili do meczetu. Potem byli sprzedawani ludziom, którzy zostali ochrzczeni i transportowani do tak zwanego Nowego Świata. W Polsce jest już 12% osób deklarujących się jako niewierzące. 17% nastolatków również według ostatniego badania CBOS-u deklaruje się jako osoby niewierzące. Jesteśmy już bardzo silną grupą. W miastach takich jak Warszawa czy Poznań oznacza to, że co czwarta osoba spotkana na ulicy jest ateistą. Nasze prawa muszą być przestrzegane i nasz głos musi być słyszalny w dyskursie publicznym. Those of us who are committed to freedom, to a secular government, to scientific principles, to equality and secular morality, we have a big job to do, and I'm so happy to see that here in Poland, Nina and the Freedom from Religion Foundation they're volunteering. Prowadzimy bardzo aktywną działalność. Jedną z form jest właśnie organizacja Dni Ateizmu, ale ponadto organizujemy spotkania ateistów wewnętrzne w Polsce. 3 razy do roku są to zloty ateistów. Mamy różne inne akcje związane z różnymi polami, w których działamy, w tym prawa kobiet, prawa osób LGBT i prawa ateistów, jako prawa tych grup, które są dyskryminowane z motywacji religijnej, wolność prasy, wolność sztuki, no i wolność nauki. Teraz jest przecież w każdym miejscu, w każdej szkole informacja w czasie edukacji seksualnej, jakie są fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach. Mając to wszystko wokół, siłą rzeczy nasiąkłem tą homofobią tego systemu religijnego, mimo że go nie wyznawałem. To jest właśnie takie działanie podprogowe. W Polsce żyje około 50 000 dzieci, które żyją w rodzinach tęczowych. Rok 2012 był przełomowym rokiem dla ateistów w Polsce i dla naszej fundacji. To był rok, w którym zorganizowaliśmy pierwszą ateistyczną billboardową kampanię. Użyte hasła to było: nie zabijam, nie kradnę, nie wierzysz w Boga, nie jesteś sam. Nasz cel to zwrócenie uwagi społeczeństwa na wykluczenie i dyskryminację ze względu na światopogląd właśnie grupy osób niewierzących. Jak najczęściej powinniśmy o tym mówić, że religia to właśnie nie jest tylko ten słodki obrazek tej cudownej wspólnoty ludzi kochających się wzajemnie, kochających innych jak Jezus, tylko właśnie stoi za tym przemoc i ograniczenie praw kobiet. Everywhere women's rights are on stake, so we should always, as atheists, think especially about the impact that religion has on women, on women's bodies. Our panel today is on atheist rights, and I've already spoken. I won't say very much. I will tell you that in the United States, the acceptance of atheism is slowly improving. I think, at least in the Western world, and I think maybe it's underreported in the rest of the world, that socially religion is slowly dying. We see it in Europe. We're starting to see it in the United States as well. Religion is getting weaker, non-religion is getting stronger, which means during this brief transitional time that religion is more dangerous. They know they are dying, they know they are losing, they hate giving up the privilege they used to have. I'm an electrical engineer. I am born in Cairo. In my teenage years, I was very deep in Islam. I was really religious, but then I started to read about philosophy, notice how maybe people can be free and successful and productive without religion, and
maybe that Islam actually are reason for a lot of problems in the world. Artykuł 53 Konstytucji mówi o wolności sumienia i religii. Nie o wolności sumienia i wyznania, tylko wolności sumienia i religii. You are open as an atheist. What about atheist rights in Ireland? Atheist Ireland has been in existence for about maybe 15 years now. We do two things. We promote atheism, openly promote atheism as a more reliable worldview than faith. And that it's more reliable in terms of understanding reality, and it's more reliable in terms of understanding morality. We understand at the Freedom from Religion Foundation in the United States that in a two-day conference you can't include everything. But we do have a sense here in Warsaw of a real commitment not only to secular morality, but a commitment to science, a commitment to freedom and equality, even a commitment to the equality and freedom of religious people as well. And we are seeing that through all of the different speakers. Dlaczego tylko kobieta jest winna, a nie mężczyzna, który zapłatnie? We have to persuade them that the rights of a woman are not because it's her body, but because she has a mind, because she can feel pain, that she is being oppressed. That's what we have to get across. A fetus doesn't have those attributes. Mimo że spotykamy się tutaj na Dniach Ateizmu, propagujemy bardzo dużo naukowej, solidnej naukowej treści. Po publikacji tej książki otrzymałem wiele pytań od ludzi, których frapuje, jak z tym tematem dotrzeć do młodzieży, do dzieci. Wśród naszych gości są z jednej strony eksperci, profesorowie, doktorzy z różnych dziedzin nauki. Reprezentowane są również filozofia, etyka świecka i różne inne punkty widzenia. Jeżeli rację mieliby Kopernik, Brahe, Kepler, Galileusz, Newton, no to racji nie miałoby Pismo Święte. Jeżeli Pismo Święte nie miałoby racji w tym punkcie, no to może nie ma racji w żadnym punkcie, co szczególnie w XIX wieku stało się oczywiste. Oczywiście można się bronić, no to są takie opowiadania dla ludu, takie uproszczone. No dobrze, ale kto miałby interpretować wówczas to? It's important sometimes that religious practice be limited by law in order to protect other freedoms. And an example of this is to protect children from the religion of their own parents. Teaching creationism to children in schools, denying blood transfusions to children, depriving children of music or imposing Ramadan or the veil because of the religion of the parents. All of those are abuses of the freedom of conscience of the child. It is a sin in Islam for a Muslim to be a friend of a non-Muslim. It is a sin. The afterlife and belief in the afterlife is clung to, right? Now listen to this. Here's this hadith. And the hadith says, the last hour will not come until the Muslims fight the Jews and kill them until they hide, etc. Taką główną tezą książki Anjuli, zawartą w podtytule, jest sprzeczność, jaką humanitaryzm danego muzułmanina wynika w związku z obowiązkiem wobec religii. Że po prostu Koran, który nakazuje im żyć zgodnie z nakazami, zgodnie z zasadami Koranu, jest sprzeczny z humanitaryzmem, jest sprzeczny z ludzkim podejściem do życia. Sąd ostateczny na wynos. Seneca nie sprzedał porażki jako zwycięstwa w sklepie z dewocjonaliami. Nie chrapał zawinięty w 12-metrowe szaty kardynałów, oparty na aksamitnych krzyżach cudzego męczeństwa, spieniężanego tak łatwo, że można zgrabiać je w przeklęte stosy. Nie wszyscy z Państwa nas znają. Tym razem jest nas tu dużo i wśród widowni widzę wiele nowych twarzy. W tym roku właśnie świętujemy 10-lecie naszej fundacji.
powstał pomysł, że zrobimy inscenizację historyczną ścięcia Kazimierza Wyszyńskiego, bo zawsze można wytłumaczyć to tak, że no przecież pokazujemy, jak dobrze biskupi z takiego łobuza jak Wyszyński ścinają i nikt nas za to nie zaresztuje. Ze strachu również zostałem rok później prezesem fundacji, bo baliśmy się, że będą się czepiać osoby, która stoi na świeczniku, która jest odpowiedzialna za wszystko i doszliśmy do wniosku, że najmniejszą szkodą dla fundacji będzie, jak aresztują mnie, bo aresztowanie Niny byłoby już całkowitą likwidacją fundacji. Nina jest motorem tej fundacji. Na sali osoby, które brały udział w konkursie Jak Richard Dawkins zmienił moje życie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja publicznie, można powiedzieć, nie walczę z Kościołem, tylko mówię o tym, że warto byłoby, żeby Kościół był traktowany tak samo jak każda organizacja pozarządowa. Każda. Organizacja działkowców, związek zawodowy, organizacja pracodawców, każda po prostu, żeby nie było żadnych przywilejów podatkowych, a jest ich mnóstwo. Tu mówię do naszych gości z zagranicy, pewnie o tym tutaj też było już mówione, że Kościół ma potworne ilości przywilejów. Freedom is a key to free thinking. And in our context, Catholic Church, which was oppressed, was fighting for the freedom of Lithuanians. And that's why the first contract we signed as an independent country was with Vatican. And it creates a lot of problems now. I come from Bangladesh, a country that claims to be a democracy, yet heavily Islamized. As you know, that Bangladeshi atheist bloggers, we are probably one of the most persecuted atheist community in the world. 2013 to 2018, scores of us were killed in the name of Sharia and in most heinous way possible. We were killed from repeated machete hack in the back of our neck. Na mnie to robi rzeczywiście straszne wrażenie, nie tylko to, co się na przykład dzieje w Bangladeszu, ale to, że ten tak zwany otwarty świat robi tak strasznie dużo problemów, żeby pomóc ludziom, którzy naprawdę wymagają takiego natychmiastowego wsparcia, tak? The non-religious individuals are the fastest growing demographic in the UK, and in fact, in the 2018 British Social Attitudes Survey, more than half of the UK population now identifies as non-religious. Scotland as well is an increasingly non-religious society, and over half the population say they're not religious when surveyed. And less than a third now say that they're Christian, and that's a significant demographic shift for the country, as Scotland used to be the most religiously observant part of Great Britain, the island Great Britain has, in the 1950s. Among the youngest age group of citizens, those under 30 as well, people who say they're non-religious is up to 74%. So it's quite a significant demographic change that we've gone through over the last. The problems were with the elder people, the grown-up people, the parents of my friends, those who, when asked me, well, did you go to church or stuff like that? And I said, no, we are atheists at home. No. And that was the first insult to my intelligence. I may not have much, but I don't like it to be insulted. And yes, it's the first case that pisses me off, and it still does sometimes, is when they tell you you cannot be an atheist. So I'm treated as an unaware believer, and that is sort of denial of our existence that still puzzles me. Extremism is what lead to us living religion. What do you think is the responsibility? To what degree? Nina is doing a good job. What is left for us to do? How much do we have to tolerate? Or do we have to not tolerate? A strong community of atheists can pressure the government that has influence over the states that are persecuting the belief defenders. Educate first. Welcome to the stage,
science is in the business of explaining the difficult to understand, which is complex, in terms of the relatively easy to understand, which is simplicity. Now, if you smuggle in a complex creator at the very outset of the universe, that is a complete and utter betrayal of the whole scientific enterprise. You might as well say we give up. We surrender. We don't understand, therefore God did it. That is cowardice. It is lying down under the problem instead of trying to solve the problem. Many people here are against religion for moral, ethical reasons. I'm not interested in that, really. I'm interested in the scientific reasons. The non-religious explanation for our existence is almost a miracle, but it's not a miracle, and that's what's so miraculous about it. It's beautiful. We almost understand everything now, not quite everything, we mustn't be arrogant about it, but science really is the way to understand the real world. That's what I stand for, and that's one of the reasons why I am an atheist. How do you think, if it's possible, to unite the atheist movement to build a very powerful, big movement? Well, I can only say I think we should be polite and civil and kind and respect different people's opinion, argue strongly with them. We need to speak, we need to listen to each other, we need to discuss our differences in a civil way. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na kolejne edycje Dni Ateizmu. Odbywają się co roku praktycznie w tym samym terminie w Warszawie. Przyjdźcie, porozmawiamy. Mr. Stanisław Pisarek. As a publisher, he's responsible for publishing what he calls a blue series of books without... Gerd Schweitzer has managed and operated his publishing house for decades. Pomysł, który się pojawił, bardzo naszym skromnym zdaniem udany, to tytuł Ateisty Wszechczasów. The atheist of all time. Atheist of All Time Award presented to Richard Dawkins for his historic achievements in the fight against religious obscurantism and his contribution to spreading science and reason globally. From the Kazimierz Wyszynski Foundation.